Dzień dobry, słońce wysoko, piątek, godzina 9. W planach dzisiaj komiksy, więc jeżeli ktoś tutaj przyszedł z nadzieją na widoczki, to nie dzisiaj. Dzisiaj komiksy, ale mimo wszystko zapraszam. Zacznijmy od pierwszego w kolejności, numer 52. DC Bohaterowie i Złoczyńcy, Legion Trzech Światów. Na okładce widać całą masę różnych super bohaterów i wnioskuję po tym tytule i po tym, że to są takie 3 złamane kadry, że będzie jakaś konflikt między 3 światami. To wygląda jak Ziemia. Chociaż nikogo tu nie poznaję. Tutaj też nikogo nie poznaję, tutaj też nikogo nie poznaję. Oprócz wielkiego S-a. Z tyłu, co to się dzieje? S gdzieś poleciał. To jest chyba Blue Beetle, chociaż nie mam żadnego pojęcia. No dobra, no to zgadujmy rok 95. Zobaczmy. Początek, żeby się ładnie otworzyło. 2008. Wow, ale żebym przestrzelił. Aż tutaj takiego. To mi się zawsze podobają te kadry pod spisem treści. No dobra. To otwórzmy trochę stron od tyłu, od przodu. Zobaczmy, co się dzieje. Okej, nowa kreska 2008, ale kadry takie otoczone białymi ramkami, więc w starym stylu już mi się zaczyna podobać. Mają skok do przodu. No to mi się nie podoba już. To jest ten typ z cienia. No okej, nie wiem co to jest Batman, a tego tych dwóch nie znam. Znowu przeskok tutaj. Jakaś zielona latarnia. I jakiś speedster, jakiś biegacz. Bieżnik biegnie i wszyscy się cieszą, ładują ją. Teraz. Z tej strony co? Jakich 2 Supermanów. Nawet kilku. Jimmy Olsen chyba. No okej, jest historia Supermanocentryczna. Ale dzieje się w jakichś światach, które chyba nie są właśnie dość dobrze znane. No okej, tu jest jakiś ciekawy kadr. Ładna okładka. Legion Trzech Światów 2. Ej, to mi się podoba, to by nawet było świetnym plakatem. Jakbym tylko wiedział, co za postać. O, tu jest jakieś pewnie wyjaśnienie, co się wydarzyło. Ktoś się przedstawia komuś. To jest moja ekipa z mojego świata. Lubię takie w sumie historie. No, chociaż nie zawsze, ale to wydaje mi się, że będzie spoko. O ile to jest zamknięte w tym jednym tomie, w tych 3 zeszytach. 3 zeszytach? W sumie nie wiem ile zeszytach. Teraz zobaczymy wszystko. To może być spoko. Dobra, to tutaj sytuacja jest raczej prosta. Mamy Batman i Legion superbohaterów i Legion Trzech Światów. To jest pojedynczy Action Comics. To jest Legion Trzech Światów 1-5. No i jak patrzymy właśnie na fandomie, to wygląda to tak, że jest tutaj... Nie wiem czemu to jest Superman. Źle kliknąłem coś. To miał być 64. O, to miał być ten. I Batman and the Legion of Superheroes i na środku jest oczywiście Superman na okładce. Wszystko jest jasne oczywiście, jak najbardziej. W
każdym razie Action Comics 864. To jest jakby chyba jakiś prolog, jak sądzę, skoro go tutaj dali. No i teraz to 5 zeszytów. Final Crisis, Legion of Three Worlds Collected. Miniseria 5 zeszytów. No i czyli 5 zeszytów tutaj i 1 tutaj. No i co tu jeszcze jest wartego pokazania? Myślę, że warte pokazania są te okładki. Tu w ogóle jest jakaś mega scenka porównawcza. To jest okładka numer 5. Tam była chyba 3 wcześniej. Spróbuję przekartkować na jakąś O, 4. Wow, dobra. Poszukamy 3. Cyk, 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 cyk. Będzie tutaj, o. No te okładki to zrobili kozackie. Dobra. To była w takim razie druga, to co pokazywałem wcześniej najwyraźniej. Tak, to jest mega. No zobaczmy jeszcze pierwszą. Będzie gdzieś tutaj. Okej. Ciąg dalszy w Legionie Trzech Światów. No właśnie, czyli to był ewidentnie jakiś prequel, jakieś wprowadzenie w historię i przeskoczenie tutaj. No ładne mają te okładki. Dobra, tutaj Batman Killer Croc powstaje. Tu już widzę po cięciu, że będzie raczej stare. Tutaj nowe. Wow. To jakie to wygląda na starusieńkie, tu nie patrzę, żeby nie mieć sugestii. Dobra, no to tutaj 90. Zobaczymy. 83. Ach, tym razem też trochę przestrzeliłem, ale to już mniej. O, no to jakiś fajny. Lup, lup, lup. Tom, który to jest w ogóle? 53. No dobra, zobaczmy co mamy tutaj. Jakąś historyjkę z 83, no to może być trochę toporne, ale też trochę fajne. No ten Joker taki trochę nie jokerowaty. No tak, o ile na przykład Superman i Flash powiedzmy mieli wariacji kombinezonu swojego stroju powiedzmy 10, to u Batmana to jest zupełnie chyba 2 razy tyle albo 3 razy tyle. No okej. Dick Grayson to chyba jest origin story Robina. Bo on chyba był akrobatą i chyba jego rodzinie coś się stało. I to pewnie on, bo to pewnie jego rodzice. Co to? Kapelusznik? Czy co? Jaskinia. Nie zaperza. A tu widać właśnie, że ten blondyn. O wow. Ale to jest starosieńkie. Batman Detective Comics starring All new action with Green Arrow. Ale to jest staruszek, ten komiks. O, i Killer Croc się pojawia przez chwilę. No właśnie, miało być o Killer Crocu, a tu go widać, a dalej już go nie widać. Czyli co, Killer Croc jest gdzieś 1/3 środkowa. Później już Two-Face, Joker. No dobra, zobaczmy co to za zeszyty. A jeszcze przy okazji zauważyłem jedną rzecz. Tutaj jest taka smuga. I tutaj jest taka sama smuga. No troszkę inna, ale widać, że były drukowane w podobnym czasie i chyba podobny bug w drukarce. A mi to zupełnie nie przeszkadza, bo ja tam się akurat liczę z tym. Poza tym to jest tylko strona tytułowa, natomiast fajnie to wygląda. Jak widać taki odcisk palca drukarki. Okej, tutaj jest ciekawie, bo mamy
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeszytów. I tak, Detective Comics, Batman, Detective Comics, Batman, Detective Comics, Batman i Detective Comics, więc wydaje się, że jest sieczka trochę. Ale patrząc po datach i po numeracji 23, 24, 25, 26, a tutaj 357, 358, 359, można wam myśleć, że to jest taka seria. No i faktycznie, jak sobie wyklikałem to na fandomie, to jest tak, że zaczyna się w tym 523, a później jest napisane w notatkach, w notes. No dobra, akurat tutaj w tym nie było napisane w notes. A nie, że jest, że kontynuacja w 357. Czyli 357 i znowu w notes napisane, że gdzieś jest kontynuacja. Tak, że tutaj się zaczęło i kontynuowane jest tutaj. Więc tak to przez te 7 zeszytów sprawdziłem, każdym z nich jest takie odniesienie, w którym się zaczęła historia, a w którym jest kontynuowana. Czyli w tamtym czasie, żeby mieć ciągłość historii, faktycznie trzeba było lecieć 2 serie, Detective Comics i Batman. No i faktycznie na tym fandomie też pisało, że w tym Detective Comics 523 po raz pierwszy się w ogóle pojawił Killer Croc. Więc może w tej historii go nie widać, ale to jest pierwsze jego udokumentowane pojawienie się w uniwersum DC. No, bo tu chyba jakaś inna postać głównie walczy z Batmanem, Solomon Grundy. No, a Killer Croc gdzieś tutaj się przewija ponoć. No. No. Także faktycznie może to jest takie... Czy na pewno to jest origin story Killer Croca. No. Także... O, to było gdzieś z tyłu. O. Ta scenka jak Killer Croc ciągnie Batmana za pelerynę, no bo właśnie, po co mu ta peleryna, jak jest akrobatą? Aha, dobra, do szybowania, no tak. A w ogóle niedługo Batman będzie na Switchu. Będzie szybowanie na pelerynie. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Wszyscy moi wrogowie przeciwko mnie. No dobra, dzisiaj jest 7 lipca, piątek, komiksy przyszły w środę. Był to numer 52 i 53. No i właśnie tak jak pokazałem, okładki wcześniej wyglądają tak. Ten jest 2008, ten jest 83, czyli to jest dość stara epoka, to jest dość nowa epoka. Ten ma prawie 200 stron, 187 bodajże na spisie treści. Ten ma 201 na spisie treści, więc podobny rozmiarem. No i właśnie, tu jest origin story Killer Croca, a tu jest jakiś crossover całej masy superbohaterów, więc tutaj jeżeli już się spodziewamy jakiejś historii, no to możemy się jej spodziewać, ale to jest stara szkoła, więc wciąż to może być coś infantylne, proste i w ogóle takie trochę miałkie. Tutaj podejrzewam, że pojawiają się i znikają bohaterowie na jednym kadrze, w ogóle na jednej klatce, więc historii bym się wielkiej nie spodziewał. Po prostu wszyscy chcą bić się z wszystkimi, więc totalny chaos, żadnych podejrzewam przemyśleń tutaj się nie pojawiają, więc za nowy, za stary. Także nie wiem, który bym polecał. No tutaj są mega fajne okładki, to pokazywałem, że mega fajnie tutaj się artyści postarali, jakieś takie rysunki typu na pół podzielony ekran albo jakieś takie rozszerzone kadry. No tutaj trochę prościej, chociaż też są takie fajne rozszerzone kadry, takie ala plakatowe. No. Także jakoś tak to wygląda. Jakbym miał wybrać jeden, no to z ciężkim sercem bym wybrał ten, bo raczej obydwa mi nie przypadły do gustu. Ale myślę, że warto. No i w sumie nie powiem, czy któryś z nich przeczytam w najbliższym czasie, bo jak się okazuje, mówię, że przeczytam, a nie czytam. Dobra, to na dzisiaj byłoby tyle. Gdzieś tam już powinien się pojawić tradycyjnie short z zapowiedzią numerów 54 i 55. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na kolejny już jutro. Hej!